Cześć, siemano, witajcie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj ciąg dalszy odgruzowania mojego Lexa. Dobra, pora sprawdzić te moje mody. Okej, no to latka skończona. Kolejnym tematem, którym chciałbym się zająć, jest podświetlenie nawiewu. Jest to w tym momencie tylko pstryknięcie palcem, jest to gotowe. I ta żarówka ma... Jest to już mój chyba trzeci demontaż tego i chyba znowu będę skazany złożyć to z powrotem na tych żarówkach, które były. Mam tu jeszcze jedną paczuszkę, której nie odpakowałem, ale tym się zajmę na koniec. Pora na zegarek. Jest! I tak, jeśli chodzi o to, co będę robił dzisiaj, no to jeśli ktoś oglądał mojego ostatniego vloga, to zapewne widział, że złapał mnie deszcz, podczas gdy chciałem oklejać tylnią lotkę i dlatego ostatnio tego nie byłem w stanie zrobić. I też dlatego zrobię to dzisiaj właśnie, ponieważ muszę to zrobić. Przede wszystkim muszę spróbować okleić. Nigdy tego nie robiłem na aucie, także to będzie mój debiut kolejny. I tu od razu chciałem zaznaczyć, to jest oklejanie tylko i wyłącznie takie do nauki i nie oczekujcie ode mnie od razu, że zrobię to perfekcyjnie. Wiadomo, jeśli ktoś czegoś nie umie, to najpierw musi popróbować, żeby się tego nauczyć i właśnie to będzie tego typu oklejanie. Następną rzecz, którą chciałbym zrobić, jest to coś, co już będę mógł robić w domu, także w sumie bardziej skupię się dzisiaj na tym, żeby okleić najpierw tą lotkę i to będę musiał tylko zrobić na dworze, później następnie przejdę do rzeczy, które mogę już wykonać w domu. Tak więc ja się biorę do roboty, żeby to zrobić. Przede wszystkim będę musiał ustawić się znowu pod blokiem, tam mam prąd, także będę musiał to robić u mnie na ulicy. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, dzisiaj jest dość spory wiatr, zobaczymy, jak mi się to uda. Okej, jeśli chodzi o oklejanie, na chwilę obecną jestem w tym momencie. Niestety nie byłem w stanie tego pokazać wcześniej, jak to oklejałem od początku, ponieważ pokropywało i bałem się, że za chwilę złapie mnie deszcz, a chciałem to po prostu skończyć, jak już zacząłem. No i muszę wam przyznać, że naprawdę lakier się nie odróżnia od tej folii. Kolor jest prawie że identyczny. W tym momencie wygląda to nawet, bym powiedział, zarąbiście. Jest fajny połysk, taki jak chciałem po lakierowaniu, żeby był. Oczywiście nie wyszło mi to idealnie, ale i tak sądzę, że wyszło to całkiem spoko. Jak na moje możliwości i na klejenie tego na dworze na dużym wietrze, dość dużym, no to wyszło to nawet całkiem. W tym momencie zostało mi jeszcze tylko dociąć tutaj tą krawędź i będzie wszystko już gotowe. Także ja się biorę za wycinanie i za chwilę wam pokażę taki efekt finalny już. Okej, no to latka skończona. Jak dla mnie wygląda to bomba. I co najlepsze, że naprawdę ten kolor się nie odróżnia od oryginalnego lakieru. Nie wiem, czy na kamerze w ogóle wy widzicie jakąś różnicę, ale muszę wam powiedzieć, że na żywo nawet tej różnicy nie widać. Powierzchnia tutaj na wierzchu wyszła idealnie. Jedynie co, to tutaj zostały jakieś dziwne takie kropeczki, ale to jest spowodowane tym, że po prostu na tej lotce coś było tam od lakieru nierównego. Przez to tak to wyszło. Jeszcze nie jestem mistrzem wykończenia, tak więc narożniki nie wieszam idealnie. Od spodu też jest trochę mankamentów, ale ja się dopiero uczę oklejać, tak więc jest to taki mój kamień milowy i wiadomo, z każdym razem będzie lepiej. Pierwszy raz w ogóle oklejałem coś na aucie i muszę wam przyznać, że tutaj wydaje się, że to jest proste, natomiast jeśli każdy wie, folii zawsze musi być więcej niż potrzeba i w przypadku, kiedy ta folia się tu przykleja do klapy i później trzeba ją naciągnąć, ona się dziwnie ciągnie, marszczy i podczas ogrzewania opalarką tym bardziej jeszcze ona się rozciąga i później chce wrócić do swojej formy, przez co wychodzą takie dziwne cuda. Wiadomo, łatwiej by było okleić to w przypadku, jeśli lotka była zdjęta, natomiast ja nie będę teraz specjalnie tego ściągał. Nie wiem tylko, czemu tu mi się tak robi. Tu jeszcze powietrze jakieś zostaje, ale jest i tak naprawdę spoko. Wygląda to o wiele lepiej moim zdaniem niż wyglądało to wcześniej po malowaniu. Folia też ma coś, ale taką skórkę pomarańczy, natomiast na to już w tym momencie nie jestem w stanie nic zrobić. Ale mimo wszystko wygląda to naprawdę w tym momencie o wiele lepiej. Jak dla mnie efekt jest na tyle zadowalający, że jeśli się sama nie odklei, to ją zostawię. Dobra, skoro lotka jest już uklejona, pora przejść do następnej rzeczy. Dobra, mowa tutaj oczywiście o tych mocowaniach. Jak widać, nie wyglądają one za ciekawie. Strasznie przegrywały, tak więc trzeba się tym zająć.
mamy mocowania, jak widać nie wyglądają fajnie. Przy okazji mam jeszcze jedną paczuszkę, której nie odpakowałem, ale tym się zajmę na koniec, ponieważ jest to bachowska. Pora polepszyć wygląd tego, bo już widać, że lata świetności ma za sobą. Także biorę to do piwnicy. Jeszcze to zbytnio agresywne widzę nie jest, zdarła tylko powierzchowną rdze, także później będę musiał plecić papierem i zobaczyć, czy mi się uda przetrzeć to papierem trochę lepiej. Dobra, no to wstępnie jest ok. To wygląda trochę lepiej, to wygląda trochę gorzej. Bardziej bym nawet powiedział, że to już jest mocniej przerdzewiałe. Ale i tak możemy malować to sprayem, który jest antykorozyjny. Nie będę się tutaj jakoś specjalnie wysilał, żeby pomalować to jakimś idealnym lakierem samochodowym. To ma być tylko i wyłącznie takie do względów estetycznych, żeby nie było widać takiej rdzy na otwarciu maski zaraz. Także przyjadę sobie tu papierkiem i później sobie pomaluję tym sprayem. Mam tutaj coś takiego, może być taki odpowiednik polskiego Hammerite'a. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj rdza się pojawiać. Tutaj raczej warunki atmosferyczne się nie dostają pod maskę aż za bardzo. Także wydaje mi się, że to wystarczy. Ja sobie to przygotuję i później po prostu zajmę się malowaniem. Dobra, odpuszczam. Tutaj ruda zadomowiła się już za mocno. Tak samo jak i tutaj. Pół godziny szorowania starczy. Oczyszczę to, biorę się za malowanie. Tutaj w tym momencie od spodu to nie jest aż tak istotne. Tutaj ten fragment jakoś przeżyje, w razie czego jak odejdzie farba, po prostu pomaluję to jeszcze raz. Powinno być ok. To wygląda o wiele lepiej. Tutaj jest naprawdę super już. Tak więc to jestem pewien, że pomaluję i powinno zostać. Okleję jeszcze tę gumę, żeby jej nie malować niepotrzebnie. I biorę się za malowanie tych elementów. Dobra, tak więc tak jak widzicie, uchwyty są już pomalowane. Zostaną one u mnie na noc na balkonie, żeby sobie mogły spokojnie dosnąć. A tymczasem jutro zabieram się za montaż ich i za kolejną rzecz. Tak więc widzimy się dla Was za sekundę, a dla mnie jutro. No to pora zobaczyć, co mi tu wyszło. No, wygląda to nawet spoko. Tutaj delikatnie nie pokryło, widzę. Chociaż pokryło, ale są takie dziwne jakieś plamy. Ale nieistotne. Wygląda to i tak o wiele lepiej niż było. Także efekt mi się podoba. Pora zamontować to na auto. Dobra, więc pora to przykręcić. Niestety nie mam śrubeczek jakichś ładniejszych, które mógłbym tutaj zastosować. Będę musiał podjechać do sklepu ewentualnie i kupić jakieś sobie ładniejsze. Na chwilę obecną muszą niestety zostać te. Ok, siedzi. Teraz druga strona. Dobra, wygląda to już trochę lepiej. Nie straszy już taką rdzą po otwarciu maski. Jednak te śrubki będę musiał wymienić, żeby to wyglądało faktycznie dobrze. Myślę też nad wymianą ewentualnie tych śrubek, bo te też są przedrzewiałe. Tak samo zastanawiam się, czy nie sprzątnąć tutaj trochę pod maską, bo jak widzę,
pył spod drzew dostał się nawet i tutaj. Także będę musiał to jakoś ogarnąć. Oczywiście nie będę tutaj robił jakoś typowo detailingu pod maską, bo raz, że nie mam takiej chemii, a dwa, że tu w Niemczech i tak nie miałbym gdzie tego zrobić, bo na myjniach jest to zabronione, pod blokiem tym bardziej. A warsztatu jakiegoś zaprzyjaźnionego, który by mi to zrobił, też nie mam. Trochę mi się kontakty posypały. Tak więc będę musiał to zrobić w swoim zakresie i tak jak potrafię. Dobra, zamykamy machę, przechodzimy do następnej rzeczy. Ciepłutko. I teraz tak, kolejnym tematem, którym chciałbym się zająć, jest podświetlenie nawiewu. Jeśli ktoś pamięta, jeśli ktoś oglądał, tak, zajmowałem się już tym, natomiast wtedy rozbierałem to w sumie bardziej, żeby Wam pokazać, co trzeba zrobić, jakie żarówki tam są i też z drugiej strony dla siebie, żeby się upewnić drugi raz, jakie tam żarówki musimy zmienić, ile ich jest przede wszystkim, ponieważ miałem przedtem zmienić na tamtym filmie te żarówki, a nie zrobiłem tego z racji tego, że zginęły mi, zanim zdążyłem to zrobić. A kolejna sprawa, oglądałem jakiś czas temu mój film właśnie z wymiany tych żarówek i naprawdę, sorry, ja się cały czas rozwijam, tamten film jest naprawdę tragiczny. Nie dość, że jest jakość bardzo słaba tego filmu, do tego to, jak ja tam wtedy się zaczynałem, tyle ile było cięć. Sorry, musicie mi wybaczyć, każdy się uczy. Naprawdę ja teraz jak patrzę na siebie, nie jest to jeszcze taki poziom, jaki chciałbym mieć, natomiast cały czas się rozwijam i już widzę w tym momencie, że jest o wiele lepiej i tamten film to była naprawdę porażka. Tak więc, żeby lepiej się oglądało, żeby nie było żadnych wątpliwości i przede wszystkim, żeby było to lepiej widać z kamery z lepszej jakości, zrobię to jeszcze raz, z tym, że dzisiaj się robi bardzo ciepło, już w tym momencie jest 24 stopnie, tak więc ja rozbieram szybko tą deskę rozdzielczą, zanoszę to wszystko do domu i w domu się zajmę wymianą tych żarówek, ponieważ nie byłbym w stanie wytrzymać tutaj tyle czasu przy takiej temperaturze i za chwilę przejdziemy dalej do rzeczy. Jeśli ktoś jeszcze nie wiedziałby, jak demontuje się ten środkowy tunel, konsolę, czy nie wiem jak to nazwać, to tutaj do góry, teraz nie wiem, po prawej czy po lewej pojawi Wam się odnośnik, do którego możecie wejść i tam jest dokładnie pokazane, jak to trzeba zdemontować. Natomiast dla mnie jest to w tym momencie tylko pstryknięcie palcem i jest to gotowe. Naprawdę uciekam do domu, bo w tym momencie jestem caluśki mokry. Nawet mój telefon, który leżał na fotelu obok, jest taki gorący, bo słońce go nagrzało. Nawet jakbym chciał, to nie jestem w stanie tutaj nic zrobić w środku, w tym aucie, ponieważ jest naprawdę skwar. Wczoraj było tak w miarę do wytrzymania, trochę wiatru, trochę deszczu, trochę słońca, natomiast dzisiaj jest od samego rana już taki skwar, że muszę po prostu uciekać szybko do domu. Już nawet nie chce mi się rozkręcać tego na dwie części, biorę to całość z radiem i zrobię to po prostu w domu. Dobra, tutaj w tym momencie powinno mi być o wiele przyjemniej to rozbierać. Tak jak widzicie tutaj za mną, naszykowałem już sobie klucze i narzędzia, które będą mi potrzebne do rozkręcenia tego panelu od radia. Tak więc biorę się za rozkręcanie tego. Tym razem mam żarówki, tym razem te, które kupiłem, nie zginęły. Wsadziłem je teraz w takie miejsca, poza tym jest taki krótki czas od momentu, kiedy kupiłem, że nie miały kiedy się zapodziać jeszcze. Tak więc zabieram się już tym razem od razu za to, żeby znowu ich nie zgubić. Mam nadzieję przede wszystkim, że one pasują, ponieważ kupowałem tak bardziej na oko. Nie wysugerowałem się tymi wymiarami, które wcześniej podawałem, natomiast ja ich nigdzie nie weryfikowałem, nie sprawdzałem w ogóle, czy faktycznie są one takie, jak podałem. Dlatego teraz będę miał okazję się przekonać. Kupiłem po 4 żarówki z każdego rodzaju. Są tutaj T3, R3 czy T4. Teraz nie pamiętam do końca. Bodajże jest R3, T4 i T5. W każdym razie są po 4 sztuki. Kolor, jaki wybrałem, jest to niebieski. Mam nadzieję, że będzie to działać, będzie to fajnie świecić i będzie przede wszystkim widać, że to świeci. Tak więc pora się zabrać za robotę. Koniec z gadaniem, pora na śrubki. Dobra, interesuje mnie tylko ta część. W radiu nic nie będę grzebał, także odkładam sobie je na bok. I teraz kolejna sprawa. Żeby rozkręcić tutaj ten panel, potrzebuję odkręcić tutaj te 4 śrubki.
tym momencie, jak mamy te śrubki odkręcone, są tutaj takie zatrzaski. Mam nadzieję, że to widać w kamerze, bo tutaj widzę, że jest dość ciemno. I tak samo tutaj od dołu są jeszcze też dwa zatrzaski. Tak więc ja biorę sobie taki mniejszy śrubokręt. Może to być nożyk, może być śrubokręt jakiś. To już wasza wola. Trzeba to podginać i odchylić, żeby to się odczepiło. To ja też upierdliwe, bo wskakuje to na miejsce swoje z powrotem. Ale wystarczy ściągnąć te dwa i wtedy z dołu schodzi to samoczynnie. I teraz tak, tutaj w tym momencie mamy już wszystko na wierzchu. Ja tej taśmy nie będę odpinał, tak więc muszę to pobawić się w tym momencie tak jak to jest. Mam teraz żarówki, które muszę wymienić. I zobaczymy, czy te, co kupiłem, będą pasować i przede wszystkim, czy starczy mi tego, co kupiłem. Ok, tak więc wyjąłem w tym momencie już pierwszą żarówkę z tego miejsca. Mam nadzieję, że będzie tutaj to pasować. Wyglądała ona w ten sposób. Natomiast tą, którą chcę założyć, wygląda ona w ten sposób. Wydaje się wielkościowo od tyłu, że jest to samo. Zobaczymy, czy to wejdzie. Niestety jest Lipton. Ten kwadrat przeszkadza tutaj, żeby to przełożyć. Zobaczę, czy może jakaś mniejsza wejdzie. Wychodzi na to, że taki typ żarówek niestety, ale nie podejdzie, ponieważ ten kwadrat, który jest tutaj tym LEDem, nie chce przejść przez ten otwór, gdzie tutaj tą żarówkę się wkłada. Nie chcę tutaj tego w żaden sposób rozwiercać, powiększać dziury, ponieważ tutaj mogą uszkodzić ścieżkę i wtedy to raz, że nie będzie się żarówka trzymała, a dwa, że z kolei nie będzie świeciła. I tutaj w tym momencie mam znowu taki pad, ponieważ kupiłem to, bo myślałem, że to w końcu zrobię. Także nie wiem, jakie wy kupowaliście żarówki do tego, natomiast jest to już mój chyba trzeci demontaż tego i okazuje się, że nie przewidziałem tej sytuacji, że może ta żarówka w ten otwór nie przejść. I chyba znowu będę skazany złożyć to z powrotem na tych żarówkach, które były. I teraz tak, dla tych, którzy chcieliby konkretnie znać wymiary tych żarówek. Te większe, których jest raz, dwa, trzy sztuki, mają wymiary. Teraz pokażę wam tutaj od dwójki specjalnie, ponieważ tutaj od samego początku jest ten drut, nie będzie tego widać. Tutaj jest żarówka, która ma no powiedzmy 10 mm. No, kamera jeszcze mi gubi ostrość tutaj. Ok, teraz powinno być widać. I są tutaj jeszcze dwie żaróweczki takie małe, które przychodzą na zegarek. I to są żaróweczki, które wyglądają w ten sposób. Takie małe łepeczki. I ta żarówka ma coś koło 6-7 mm. Mam nadzieję, że mierzę to odpowiednio. Nie wiem, czy to się mierzy łepek tej żarówki, czy się mierzy podstawę. W każdym razie znacie podstawę. Jeśli ktoś chce, mogę specjalnie zmierzyć tak samo łepek. Będzie wtedy wszystko jasne. I teraz tak, sam łepek żarówki to jest 5 mm. No, niech ostrość złapie. Teraz sądzę, że będzie widać. Jest to 5 mm. A jeśli chodzi zaś o tą małą, to jest to jakieś 3 mm. I te żarówki, które kupiłem, one teoretycznie mają odpowiednie wymiary. Jednak ciężko jest je wpasować tu w otwory. Chociaż tutaj w otwory od zegarka powinno się dać to wsadzić. Żarówka ma taką konstrukcję, że nie ma za bardzo jak złapać, żeby to obrócić w ogóle. A nie wiem, czy to mi w tym momencie będzie łapać. Nie chcę kombinerkami też poharatać tutaj żadnych ścieżek. Ok, wydaje mi się, że się udało. Wygląda, że tak. Siedzi twardo, ciasno.
Ta weszła tutaj już trochę lepiej, tylko cały czas nie mam tutaj za co złapać. Ale ta się przykręciła o wiele łatwiej. Także trzymajcie kciuki, żeby świeciło. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to zbyt mocno świecić tutaj na zegarku. No i nie wiem, co tu zrobić z tymi żarówkami, ponieważ, że tak to nazwę, napaliłem się na to, żeby one świeciły tutaj na kolor niebieski. No trochę jej brakuje. W tym momencie, jakbym to wcisnął na siłę, jest to 100% pewne, żebym to popsuł. Trudno, raz się żyje. Spróbuję to trochę nożem zjechać. Chociaż z jednej strony, żeby ta żarówka przeszła i wtedy ją tak od jednej strony podłożę i może wtedy wejdzie. Jeśli się z tą uda, no to wtedy po prostu zabiorę się za tą drugą. I trzecią. Dobra, po małym grzebaniu nożem okazuje się, że tutaj ta ścieżka jest taka dość miękka. Da się dość łatwo poszerzyć. Tak więc troszkę delikatnie to poszerzyłem. Na tyle tylko, żeby ta żarówka mogła wejść. Teraz nie będę tego składał. Tu przy okazji mi się ta taśma tak czy tak wypięła, także będę musiał ją po prostu wsadzić od nowa. Chciałem tego uniknąć, no ale niestety wyszło samo. Podczas intensywnego grzebania po prostu się wypięła ta taśma, ale to chyba nie powinno być problemem. Powinno się dać ją wsunąć, ścisnąć na siłę i powinno zaskoczyć. Ale nieważne. Na chwilę obecną zakładam na razie tylko jedną tą żarówkę i chcę iść do auta i zobaczyć, czy to w ogóle będzie działać. Ponieważ nie jestem pewien, czy takie rozszerzanie otworu nie będzie miało wpływu przypadkiem jakiegoś negatywnego na tą ścieżkę i czy w ogóle to będzie działać. Także nie chcę sobie narobić syfu w razie czego. Jakby co, to wolę, żeby mi nie działała jedna, niż żeby nie działało mi nic. Tak więc zobaczę sobie najpierw w aucie, czy to w ogóle ma sens i później, jeśli się okaże, że faktycznie tak, no to zajmę się tymi dwoma żarówkami, poszerzę te otwory i powinno to wtedy wyglądać o wiele ciekawiej. I teraz jeszcze tak się przyjrzałem teraz w tym momencie i jeśli chodzi tutaj o tą taśmę, która się tutaj znajduje w środku, to tutaj zewnętrzna część tego to jest taka jakby blokada, coś takiego i wystarczy ją troszeczkę tylko unieść, tak jak tutaj widzicie w tym momencie. I teraz wsunę taśmę do środka i wtedy jak ją wsunę, wystarczy to wcisnąć i ta taśma będzie zablokowana. Tak więc bez obaw, w razie czego można, tak jak mówię, z jednej strony, z drugiej strony odblokować to, wyciągnąć tą taśmę, wtedy można sobie przy tym swobodnie grzebać. Nie ma problemu wtedy ani strachu, że się ta taśma urwie. W razie jak później będziemy chcieli złożyć z powrotem, trzeba tą taśmę po prostu znowu wsadzić, zacisnąć i gotowe. Dobra, taśmę wsadziłem. Na razie tego nie skręcam. Wsadziłem sobie po prostu tą obudowę jedno z drugim, żeby w razie czego z tą taśmą nie mieć problemów. Idę teraz do auta, zobaczę, czy to będzie działać. Na chwilę obecną wymieniłem te dwie żarówki od zegarka i tutaj od dołu, czyli powinna dolna sekcja być podświetlona. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie świecić. Kolejna kwestia, pytanie, czy to będzie widać, że to świeci, bo w tym momencie moje auto stoi w słońcu i to jest dość mocne słońce, także nie wiem, czy w ogóle będzie jakikolwiek efekt widać. Zobaczymy. Spróbuję ewentualnie szybę przykryć z przodu i zobaczymy, czy to coś da. Dobra, pora sprawdzić te moi mody, czy to coś z tego w ogóle będzie. Mam nadzieję tylko, że nic nie zrypałem. Teraz tak, to co widzę i co na pewno widzicie wy, to jedna żarówka tutaj świeci. Ta na dole widzę, że też coś świeci. Tylko nie wiem, czy ona nie będzie zbyt punktowa. To wygląda już dość ciekawie, jest taka fajna poświata, nie jest taki mocny i intensywny. Tu na pewno będę musiał tą żarówkę zamienić ewentualnie. Ta jest ok, tak więc chyba jednak ma to sens. No, raczej chyba nie jest to światło, które przebija od tego. Teraz w dzień oczywiście tego nie sprawdzę tak jak należy, nie będzie tego tak widać. Ale w nocy, bądź przynajmniej wieczorem jak najbardziej. Tak więc dobra, wiem w tym momencie co mam robić. Spróbuję poszerzyć tamte otwory, dwa pozostałe, żeby tak samo tamte żarówki zmieścić. I tu muszę tą żarówkę obrócić.
lub też, nie wiem, zobaczyć, czy ona dobrze weszła, bo ta wiem, że weszła fajnie i że faktycznie ona miała prawo się połączyć. Nie wiem, czy ta po prostu jest odwrotnie wsadzona, czy da się w tym momencie tu odwrotnie ją wsadzić, czy ona po prostu nie działa, bo źle połączyła, czy coś takiego. Ale dobra, wracamy do domu i zobaczymy, co z tym da się zrobić dalej w domu. Dobra, tak więc w tym momencie aktualizacja. Na chwilę obecną stanąłem w tym punkcie. I teraz tak, tą żarówkę, która nie świeciła wcale, wymieniłem na inną. Mam nadzieję, że w tym momencie będzie ona świecić i że jest wsadzona poprawnie. Dla pewności tak, zanim to w ogóle złożę do kupy tak jak należy, to sprawdzę to najpierw, czy faktycznie to działa. Tą żarówkę tutaj znowu trochę poszerzyłem ten otwór i wsadziłem. I tutaj tak wygląda otwór, który jest wystarczający, żeby ta żarówka przeszła. Oczywiście ona nie przejdzie swobodnie, ona się tam troszkę haczy, trzeba ją odpowiednio pod kątem, odpowiednią stroną i tak dalej kombinować. Jednak tu w tym momencie już wiem, że ta żaróweczka przejdzie. Może mi się uda z kamerą w ręku nawet to pokazać. O, tak jak widzicie. Teraz wystarczy ją przekręcić, tyle że muszę to zrobić kombinerkami, także potrzebna mi jest druga ręka. Ta żarówka, tak jak sprawdzałem wcześniej, świeci. Czyli pozostaje tylko pytanie, czy ta i ta będzie świecić. No i przede wszystkim, czy ta będzie tym razem działać. Tak więc ja w tym momencie tylko przekręcę już tą żarówkę i w sumie mogę już to składać. Mogę iść z powrotem do auta i sprawdzić to, czy to będzie w tym momencie banglać tak jak należy. I jeśli tak, no to składam to wszystko z powrotem i będzie temat w końcu skończony. Ok, jest dobrze. Tu już widzę, że świecą te diody. Pora na zegarek. Jest! W końcu się udało. Wszystko świeci tak jak należy. Baja. Także teraz wystarczy to skręcić i gotowe. W końcu. Cieszę się niezmiernie, bo po chyba 3 próbach w końcu mi się udało zrobić to tak jak należy, tak jak to chciałem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać wieczorem. W tym momencie mam już to skręcone, także wystarczy to teraz podłączyć do auta i przykręcić w aucie z powrotem do konsoli środkowej i zobaczymy, jaki będzie efekt po zmroku. Ok, no to w takim układzie, skoro już wszystko jest sprawdzone i wiem, że działa tak jak chcę, pora to wszystko złożyć. Tak więc czas na pstryknięcie magiczne, żeby wszystko się złożyło. Dobra, tak więc wszystko złożone z powrotem. Tutaj jeśli chodzi o te przyciski, z tego co pamiętam, któryś nie ma podświetlenia wieczorem, tylko oczywiście w tym momencie nie będzie tego widać, tak więc muszę poczekać, jak będzie trochę później, trochę ciemniej i wtedy sobie sprawdzę, który to jest i wtedy wymienię sobie żarówkę, bo z tego co widzę, to jest to ta sama żarówka, którą pakowałem tutaj. I jeśli nie będzie problemu takiego jak był tutaj, że ta kwadratowa żarówka nie będzie pasowała tutaj w okrągłe miejsce, no to ją wymienię. Jeśli nie, no to będę musiał poszukać po prostu takiej, która będzie pasować bez żadnego sztukowania, przerabiania. Tymczasem dla pewności jeszcze sprawdzę, czy faktycznie to działa tak jak trzeba. No tutaj widzę, że jest takie trochę jaśniejsze pole, że te żarówki świecą tylko przodem i ten środek nie jest dobrze oświetlany. No ale niestety taką żarówkę kupiłem i muszę z tym jakoś przeżyć. Nie wiem, czy będzie mnie to drażniło na dłuższą metę, czy nie. Natomiast no mówię, nie jestem w stanie w tym momencie nic zrobić. Tak więc teraz zrobię Wam przebitkę, jak wygląda to po zmroku, a ja biorę się tymczasem za następną rzecz, czyli za tą paczuszkę, o której wspominałem wcześniej, która leży w bagażniku. Dobra, to ja się biorę za odpakowanie mojej paczuszki. Wy w tym czasie możecie zostawić lajka, jeśli podoba Wam się content lexusowy. Zostawcie też suba, jeśli nadal tego nie zrobiliście. Teraz dowiecie się, co tutaj mamy. Dobra, no to mamy. Dobra, przede wszystkim po co w ogóle kupiłem ten plastik taki znorany jeszcze i tak i chcę to wymieniać. A to z takiej racji, że po prostu tutaj w tym momencie mam to pęknięte i teraz nawet z tego co zauważyłem, nawet nie wiedziałem o tym, tutaj wyłamał się jeszcze jeden kawałek i on odstaje. Jest on dość spiczasty, także
mógłbym sobie nieraz zadrzeć o to i sobie coś zrobić. Tutaj do tego ta guma też wypada. Tutaj ten aluminiowy element całkowicie się rozpadł. Także to już jest w tym momencie w stanie agonalnym i muszę to wymienić. To co prawda nie wygląda może na lepiej, jest trochę znorane. Zobaczymy, czy uda mi się to przywrócić jakoś do porządku. Jednak tutaj tak, ta guma jest ok. Tutaj ta blaszka jest ok. Są 3 z 4 kołków tutaj. Także jeśli uda mi się wykorzystać jeden chociaż z mojego, to będę miał to tak jak należy. Są tutaj 3 kołki wsadzone. Także jak się trzymało do tej pory na 3, to będzie się trzymać cały czas. Czyli biorę się za demontaż tego starego i zakładam za chwilę to. Tu jest, tu jest, tu jest. No i w tym momencie nie wygląda to wcale źle. No i git. Zrobione.